Witam na kanale Tłuste Gary. Dzisiaj porozmawiamy o ketoadaptacji. Jak dobrze rozpocząć, przeprowadzić i co jeść, aby wejść w stan ketozy. Na co zwracać uwagę, a czego się wystrzegać. Jeśli jesteś nowy tutaj, zapraszam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka. Pozwoli Ci to otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Na początku jeszcze krótki disclaimer. Informacje zawarte w tym filmie są moją opinią na przedstawiony temat, poparte zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem i w żadnym wypadku nie stanowią porady medycznej. Zaczynamy. Ketoza, dieta ketogeniczna, keto, dieta ketogenna, tłuszczowa. Wiele osób o tym obecnie mówi. Jedne osoby przechodzą na ten styl odżywiania, bo chcą poprawić swoje zdrowie, inne, bo chcą schudnąć, jeszcze inne, bo stało się to ostatnio po prostu modne. Ketoza nie jest jednak dietą na chwilę, dietą cud. Ma swoje określone zasady. Jest to styl życia, dzięki któremu odzyskujemy zdrowie poprzez właściwe odżywienie organizmu. Gdy będziemy w stanie homeostazy, czyli równowagi, organizm będzie pozbywał się tego, co jest mu zbędne, gdzieś zalega i dzięki temu będziemy odzyskiwać zdrowie. Pierwszą rzeczą, moim zdaniem, jeśli zdecydujemy się na ketozę, to musimy wiedzieć, dlaczego chcemy na niej być, co chcemy osiągnąć poprzez nią. Przeważnie w tym punkcie dobrnęliśmy do ściany, chorujemy metabolicznie, mamy nadwagę. Chcemy to zmienić. I od tej decyzji wszystko się zaczyna. Musimy ją podjąć samodzielnie i dla siebie. I tutaj pierwszy krok – wiedza. Nie mówię od razu o specjalizacji, ale o elementarnych zasadach, odpowiednim przygotowaniu. Mogą to być książki, kanały na YouTube, polskie czy zagraniczne. Temat jest jeden, ale są różne punkty spojrzenia na niego i dobrze znaleźć ten, który będzie nam najbliższy. Polecam na początek przeczytać 2-3 książki, aby wyrobić sobie opinię, poznać temat. Z zagranicznych mogą polecić Biblię ketogeniczną, dosyć gruba i zawiera sporo informacji plus trochę przepisów. Dieta ketogeniczna Bruce 5. Tutaj mamy spojrzenie na dietę ketogeniczną z dużym naciskiem na olej kokosowy, który autor poleca dodawać do każdego posiłku, a także dieta ketogeniczna dla kobiet Lane Vogel i jak sam tytuł wskazuje, książka napisana głównie dla kobiet. Co do zagranicznych książek kucharskich, to tutaj mam małe ale. Są one napisane w większości na rynek amerykański i część przepisów nie tak łatwo jest zaadoptować na nasz polski rynek. Nie wszystkie składniki są też dostępne, a po drugie, decydując się już na zakup takiej książki, warto wcześniej przewertować spis proponowanych posiłków, gdyż sama koncepcja może nie trafiać w nasze kubki smakowe. A dieta ma być dla nas, a nie my dla diety. Są 2 sposoby wejścia w ketozę. Jedni proponują rozpocząć od postu trwającego około 48 godzin, inni ograniczenie węglowodanów, gdzie organizm we własnym tempie zmienia rodzaj paliwa z węglowodanów na tłuszcz. Często słyszymy na tym etapie o tak zwanej ketogrypie, że prawie każdy ją przechodził. Prawie, ale nie wszyscy. Możemy pomóc naszemu organizmowi łatwiej przejść w stan ketozy. Na początku, wraz z odstawieniem węglowodanów, zanim organizm zacznie czerpać energię z tłuszczu, pozyskują z glikogenu, który głównie jest zmagazynowany w naszej wątrobie i w mięśniach. Coraz mniejsza ilość glikogenu to utrata wody z organizmu, a wraz z nią elektrolitów takich jak magnez, potas, sód, a także pierwiastków i minerałów. Spada poziom glukozy i insuliny. Aby uchronić się przed nieprzyjemnymi objawami ketogrypy, takimi jak ból brzucha, kłopoty ze snem, rozdrażnienie, ból głowy, zaparcia czy biegunki, słaba koncentracja, należy zadbać o odpowiednią suplementację. I nie mam na myśli tylko kupnych specyfików, ale także domowe, jak na przykład rosół wolno gotowany na kościach, czy dosalanie potraw dobrą solą niejodowaną. Myślę, że 2 kubki rosołu plus magnez powinny w większości wystarczyć. Co do rodzaju magnezu, który najlepszy i kiedy go przyjmować, to już temat na kolejne filmy. Należy również pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, piciu wody, aby się nie odwodnić. W tym okresie czasu nie eksperymentujemy z posiłkami, mają być proste, unikamy kupnych gotowych rzeczy w sklepach. Więcej jeszcze o tym za chwilę. Kolejnym ważnym punktem jest nie wszystko naraz oraz czas. Ketoza nie jest dietą typu schudnę 10 kg w 2 tygodnie, a raczej maratonem, stylem życia, w którym pozostaniemy na długo. Musimy dać sobie czas powrotu do zdrowia, bo zaniedbania kilku czy kilkunastoletnie nie zostaną od tak sobie cofnięte w ciągu kilku dni czy tygodnia. Nie planujmy naszego powrotu do zdrowia od połączenia adaptacji z nowym karnetem na siłownię i ciężkimi ćwiczeniami 3-4 razy w tygodniu. Sama adaptacja jest już dla organizmu dużym wyzwaniem i dobrze w tym okresie raczej spokojnie podchodzi do aktywności fizycznej, zwłaszcza jeśli do tej pory to kanapa była naszym najlepszym przyjacielem. Na wymagające treningi przyjdzie jeszcze czas, a w pierwszych dniach lepiej sprawdzą się dłuższe spacery czy jazda na rowerze. U osób ćwiczących siłowo w tym okresie może być zauważalna różnica w treningach związana z utratą siły, czyli glikogenu z mięśni, ale wszystko wraca po okresie adaptacji. Ruch też pomoże przestać ciągle myśleć o jedzeniu, a w pierwszych dniach zwłaszcza odstawienie cukru może być dla niektórych osób dosyć ciężkie. Nie szukamy wtedy jego zastępników, tylko skupiamy się na prawdziwym jedzeniu.
Ochota na słodkie z każdym dniem będzie coraz mniejsza. Niedocenianym aspektem jest także sen. Mało mówi się o higienie snu, a przecież w łóżku spędzamy średnio 1/3 naszego życia i nie mówię tutaj o wyborze materaca, pościeli czy wysokości poduszki. Niewyspanie powoduje wiele problemów. Przed snem towarzyszy nam często telefon, bo trzeba sprawdzić jeszcze to i tamto, a więc zaburzona jest produkcja melatoniny. Śpimy po 3-5 godzin na dobę, wstajemy rozdrażnieni, przez co nasz organizm kolejnego dnia musi się więcej napracować, aby być wydajnym. Często można zauważyć, że właśnie w te dni mamy większą ochotę na coś słodkiego, podjadamy, na więcej sobie pozwalamy. Lepiej jest położyć się wcześniej, około 22, najpóźniej 23 i wstać wcześniej. I tutaj plus. W miarę jak nasz organizm będzie już zaadaptowany do ketozy, będziemy też krócej spać, bardziej wydajnie, szybciej będziemy się regenerować. Jest to jeden z zauważalnych efektów, że zaadaptowaliśmy się do ketozy. Do innych możemy zaliczyć. Owocowy oddech lub mniej przyjemny jest to kwestia indywidualna. Jest to związane z acetonem, który nasz organizm uwalnia głównie przez oddech i mocz. Po kilku tygodniach zwykle mija, jak organizm nauczy się w pełni korzystać z ketonów. Utrata wagi. Często właśnie w trakcie adaptacji tracimy sporo na wadze, głównie dzięki utracie wody z organizmu. Znacząca poprawa koncentracji i wydajności pracy. Jest to związane z brakiem skoków glukozy po posiłkach, jakie miało miejsce na standardowej diecie, gdy po posiłku za godzinę lub dwie mieliśmy ochotę na najlepiej coś słodkiego lub kawę. Wiele osób mówi też, że wydajniej im się myśli. Mniejszy apetyt, dłuższe przerwy między posiłkami. Jemy 3, 2, a nawet 1 posiłek dziennie i nie chodzimy głodni, nie mamy typowego burczania czy ssania w brzuchu. Koniec z problemami żołądkowymi, które na adaptacji mogą się pojawić. U jednych będzie to biegunka tłuszczowa, u innych zatwardzenie. Ketony występujące we krwi, jeśli zdecydujemy się na ich pomiar. Najwcześniej jest to dobrze zrobić dopiero po około 10 dniach od rozpoczęcia zmiany diety. Główne założenia diety ketogenicznej na adaptacji to odpowiednia ilość spożywanego tłuszczu około 80%, białka około 15%, czyli między 1 a 1,5 g na kilogram masy ciała i węglowodany w granicach 4-5%, przeważnie około 20-30 g na dobę. Ile trwa adaptacja? U jednych może to być tydzień, 2 tygodnie, u innych miesiąc czy nawet 2 miesiące. Zależy to od wieku, zdrowia, aktywności fizycznej, jedzenia, które do tej pory było spożywane. Nie ma tutaj reguły. Trzeba być cierpliwym i obserwować siebie. W kolejnym filmie poruszę temat żywienia, co i jak jeść, jak to sobie poukładać, aby nie zrobić sobie krzywdy, na które już bardzo serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.